Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku mam niewątpliwą przyjemność gościć Kaplesa z Królestwa 2658. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Ech, Okej, dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie trochę o tobie, trochę o twoim królestwie, o wszystkim i no mam nadzieję, że bardziej o wszystkim niż o niczym, bo tutaj naprawdę myślę, że jesteś bardzo ciekawą osobą, graczem, także mam nadzieję, że tutaj i naprawdę zachęcam do posłuchania, bo myślę, że będziesz miał tutaj też ciekawy ogląd w ogóle na grę Rise of Kingdoms, także bardzo zachęcam do posłuchania. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Jak na razie widać, tutaj jesteś królem na 2658, ale ty jesteś po prostu, z tego co wiem, przynajmniej częścią tego leadershipu 2658. Myślę, że nikomu na polskim Rise of Kingdoms nie muszę przedstawiać. Także tutaj wszystko rozumiemy. Twoje numery, twój ekwipunek, różne inne rzeczy, to jeszcze będę pokazywał tutaj. Naprawdę robią duże wrażenie. Już sama profilówka i obejrzenie twoich statystyk, jakie masz, robi wrażenie. A to jeszcze nie wszystko, co pokażemy, bo jeszcze pokażę i twój ekwipunek, i uzbrojenia, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj naprawdę jest się czym pochwalić. Ale zanim przejdziemy do tego, to chciałem ciebie zapytać, jak się twoja przygoda zaczęła w ogóle z Rise of Kingdoms? Co cię tak zainteresowało, zaintrygowało w tej grze, że zacząłeś po prostu w nią grać? Wiesz co, najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę te reklamy ich takie trochę zachęcające, które nie mają nic realnego z rzeczywistością, no nie? Dosłownie przez te reklamy zacząłem, no nie? Klikłem, myślę, spróbuję, zainstaluję, no i zainstalowałem, tak sobie zacząłem grać i w sumie w ogóle nic nie wiedziałem, nigdy nie oglądałem żadnych odcinków, o co chodzi w tej grze, po prostu sobie tak grałem, taki nubek bez sojuszu, no przez pierwsze tam 2 tygodnie, no i w sumie tyle. Okej, czyli zobacz, czyli jednak te reklamy, my się często śmiejemy, że one są głupie, niby nieadekwatne, ale robią robotę, tak? Bo któraś cię w końcu zainteresowała. A grałeś na przykład wcześniej jakieś gry tego typu? Wiesz co, grałem w King of Avalon, coś takiego było? King of Avalon bodajże. I grałem w Good Game Empire też, to jest bardzo podobne, to są gry do Rise of Kingdoms. Okej, Także czyli już miałem jakieś do czynienia z takimi grami, no. Czyli jakieś tam już doświadczenie powiedzmy, w tym sensie było. Okej, dobrze, no to teraz mówiłem właśnie, ten twój ekwipunek, to wszystko jest świetne. Chciałem się zapytać, jaką jakby jednostkę preferujesz? Dlaczego? Jaki jest na przykład taki twój ulubiony dowódca, zestaw, czy masz coś takiego? Wiesz co, ja gram kawalerią głównie, raczej inaczej. Ja zaczynałem grać piechotą i do KVK 3 grałem piechotą, ale tak jakby tutaj jak poznałem tych chłopaków na Discordzie, oni mnie rozradzili z tej piechoty i zacząłem wtedy właśnie robić marsz kawalerii, bodajże to było jakoś jak Nevski zaczął wychodzić. I wtedy zacząłem robić Newskiego, później do niego zrobiłem tą właśnie Joankę no i w sumie tak najbardziej ten marsz Newski Joan mi się spodobał i tym marszem gram głównie, cały czas go używam. I wydaje mi się, że ten marsz jest taki, co najwięcej kapę mi przynosi jednak, bo no kawaleria jest szybka, to przede wszystkim robi duże obrażenia, no i, no i dlatego właśnie gram nią. Głównie, ale głównie też mam 2 marsze piechoty, jeden łuczników, tak w sumie można powiedzieć, że gram każdą jednostką po trochę, ale głównie tak kawaleria. To jest ten typ jednostki, który preferuję. Okej, widzimy tutaj, jaki masz ekwipunek. On jest naprawdę imponujący. Te legendarne sety, to naprawdę robi wrażenie. A jakbyś powiedział, jak wygląda właśnie ten twój taki murder ball typowy, którego używasz? Nie wiem, czy używasz 5 czy 6 czy później już też 7 marszy. Jakie to są te twoje właśnie combo, których używasz, kiedy wychodzisz w pole? Wiesz co, używam Nevski Joan, Hugo William, Scipio Liucze, teraz używam Zugę Herman, ale wcześniej to była Budika Zugę i Guan Alex obecnie, no po prostu nie mam żadnego innego dowódcy piechoty, żeby do tego Guana wrzucić. No i używam na 6. marsz, używam właśnie Trajan Ethelflaed, no i jak odblokowuję 7. marsz, no to używam teraz Artemizji z Tomeris, chociaż teraz mam Budikę dostępną, to jeszcze nie testowałem, nie wiem właśnie kogo wrzucić do tej Budiki, ale nie wiem, czy właśnie nie będę teraz używał Budiki YSG. Chociaż zobaczymy, bo naprawdę tych dowódców wychodzi masa i to dosłownie się zmienia tak naprawdę z miesiąca na miesiąc ta meta i trudno powiedzieć, ale tymi marszami obecnie w tym KVK biegałem.
Okej, jak masz takie możliwości, to ja bym polecał Bodyka Artemisia. To jest naprawdę świetny marsz. Także jak masz, wydaje mi się, że Bodyka Artemisia jest dla mnie przynajmniej lepszym marszem od Bodyka YSG, ale to wiesz dlaczego dla mnie, bo ja YSG nie mam wymaksowanego. Mhm. Właśnie dużo ludzi mi mówiło właśnie, że ta Body Artemisia jest trochę bardziej wytrzymalsza, ale nie wiem, trudno mi powiedzieć, ja tak łucznikami nie gram za bardzo, a do tych 7 marszy nie miałem za bardzo możliwości ich wykorzystać za dużo, no bo tak naprawdę walki nam się skończyły już głównie na pasie 7 nam się walki skończyły. W Kingslandzie dosłownie było troszkę tych walk, nawet mnie nie było w Kingslandzie, byłem akurat chory i za dużo nie powalczyłem, także no nie miałem okazji pobiegać sobie za bardzo na to 7 marszy. Okej, tak, no a w ogóle masz ekwipunek, tak żeby rzeczywiście te 7 marszy wystawić Tak, wiesz i żeby co, na łucznikach ten drugi marsz używam całego fioletowego, właśnie skrytowany ten podłuki, no nie mam złotego. Na okej. tą budikę czy tam artemizję, no to właśnie zakładam ten fioletowy cały. No po prostu no, nie jestem w stanie, nie? Tak szybko wyrabiać tych ekwipunków. Tak naprawdę teraz skończyłem 5. ekwipunek w pełni, no bo to jest mój 5. SOG i dopiero teraz wykułem ten 5. ring i 5. horn do tych ekwipunków. No wiesz, jak ty mówisz dopiero teraz, to myślę, że wiele osób tutaj się łapie za głowę. 5. ring, 5. horn. Ja za niedługo będę miał jutro albo pojutrze, zależnie od tego, kiedy wyjdzie ten odcinek, będę miał 2000 dni w Rise of Kingdoms i tych hornów nie mam nawet w połowie tyle, co ty i tych ekwipunków i tak dalej. Także myślę, że świetnie ci idzie. No ale właśnie, nie pytałem wcześniej, e, ile masz dni gry w ogóle w Rise of Kingdoms? Wiesz co, jakoś koło 2 lat. Czekaj, muszę sprawdzić. 782 dni mam na ten moment. To jest około 2 lata, bodajże 2 lata i 2 miesiące, tak? Coś takiego? Miesiąc? E, tak, nie chcę teraz liczyć, ale właśnie tutaj chciałem powiedzieć bardziej, no to jeżeli się spojrzy na twój ekwipunek, jeżeli się spojrzy na twoje numery, gdzie masz 10 miliardów już wbite KP, no to są naprawdę imponujące liczby i te rzeczy, które tutaj masz. Także to jest na pewno bardzo, bardzo dobre. No i po prostu gratulacje, także myślę, że tutaj absolutnie to nie jest to raczej w drugą stronę byś mógł powiedzieć, że już masz tyle rzeczy, a nie, że jeszcze tam czegoś nie masz. Wiadomo, że zawsze by się chciało. No ale właśnie, to też jest ten ciekawy, tak? Czyli masz już te 5 marszy, myślę, że tego Mhm. 6, 7 i tak się zwykle mało używa. No to jest ten Mhm. ciekawy, na przykład jeśli chodzi o ekwipunek, w którą stronę teraz będziesz szedł, czy teraz będziesz się skupiał na talentach, czy będziesz się skupiał na tych atrybutach kultowych, które można sobie dorobić. Wiesz co, ja mam ogólnie pecha strasznie w tej grze i nie mam w ogóle szczęścia do krytowania przedmiotów, także tak naprawdę każdy przedmiot, który widzisz na screenach, które ci wysłałem, jest krytowany dosłownie ręcznie, no nie, tam po 25, 50. Dopiero teraz wczoraj siadł mi pierwszy ring na krycie za pierwszym razem przy kłuciu, nie za pierwszym razem, przepraszam, tylko przy kłuciu mi siadł na krycie. I to jest tak naprawdę pierwsza rzecz taka lepsza, która mi siada na krycie przy kłuciu, bo tak to tak naprawdę każdy pozostały tą część ekwipunku ulepszałem. I No, w sumie można powiedzieć, że szczęście mam do krytów, ale nie zgadniesz na jakie przedmioty. kurczę, teraz sobie tak myślę, nie wiem, może na jakieś buty albo coś w tym stylu? Nie wiem. Wiesz co? Powiem ci tak, mam złoty ekwipunek zbieraczy i na 4 złote przedmioty, które kułem, 2 siadły mi na krycie za pierwszym razem. No to rzeczywiście, a to jest takie czasem zrządzenie losu. To jest właśnie też te RNG. Czasem się udaje, czasem nie, no ale myślę, że koniec końców to naprawdę te rzeczy, które zgromadziłeś już na ten moment są naprawdę świetne i podejrzewam, że rywale, z którymi walczysz, mocno to odczuwają. Podejrzewam też, że jeżeli się pojawia KVK, to raczej u ciebie ta technologia jest w miarę wymaksowana. W sensie nie chodzi mi o to, że nie wiem, czy kupujesz na przykład wszystkie paczki zawsze, które Mhm, są tak, tylko tak, tak, dostępne? tak. Tak, okej, no to tym bardziej myślę, że to Do pasa jest. 7. Raczej wiesz co? Te co są daily, to do Z5 tylko, daily, a później tylko wojny w górach, nie? Do pasa 7, bo przeważnie koło pasa 7 już mam maksymalną technologię, jak weźmiesz te wojny w górach, wykupisz.
Okej, super. No to świetnie. To tym bardziej myślę, że tutaj jest naprawdę bardzo porządnie. Zresztą często mi gdzieś tam pokazujesz te raporty. No i myślę, jest coś takiego, że w tych KVK, w których grałeś, to raczej ludzie kojarzą twoją ksywę i wiedzą, kto ty jesteś, bo to najczęściej tak wygląda. Okej. Chciałem teraz zapytać właśnie, co tam u was słychać na 2658. Teraz właśnie przyglądam się Ziguratowi, który jest pod waszą kontrolą. Skończyliście KVK. To są, zawsze mi się myli ta nazwa, bo to nie są fale wojny, tylko jak się nazywa to KVK? Wypadło mi z głowy. Ogień wojny. Ogień wojny, tak jest, bo z angielskiego mamy waves i zawsze mi się to myli. Mm. No i super. Po pierwsze, gratulacje, bo to naprawdę było świetne KVK. Tutaj też będę pokazywał w trakcie tej naszej rozmowy, moim zdaniem, absolutnie epicką walkę o pas siódemkę z waszymi rywalami i te mobilizacje, kontrmobilizacje. Super to było, moim zdaniem. Tak, bo tym Świetnie, pasem właśnie. świetna walka. Ale właśnie może z twojej perspektywy ty opowiesz, jak to wyglądało ogólnie całe te KVK, no i też być może właśnie ta walka o ten pas. Tak, właśnie ten pas siódmy był naprawdę szalony. Tam rali było co niemiara. Dosłownie tam było tyle tych rali, że ciężko było ogarnąć w pewnym momencie, kogo jest które reinforsować. No ale fajnie, bo ten pas siódmy był bardzo fajny, był ciekawy, te walki były dosyć długie na tym pasie siódmym. Mm, No i no w sumie ten pas siódmy był taki najciekawszy dla nas, no bo Z5 nam się skończyła dosyć szybko, ponieważ no tutaj było jedno KD tylko mocne w ziemi, bo walczyliśmy na ziemię i tam było to 1.5.9.2, jest bardzo mocnym KD, to jest jeden chyba z najlepszych besidów w grze. Oni mają na ten moment, zabici przez Sojusz mają 423 biliony punktów zabić. Dla przykładu drugie miejsce ma tylko 280, ale bardzo trafili na słaby kamp, trafili na KD, które nie miały w ogóle aktywności. Może na papierze były mocne i miały dużo powera, ale aktywność ich była tragiczna. I tak naprawdę oni w większości walczyli sami, no. Nie mieli zbyt dużego wsparcia. No i w Kingslandzie tak naprawdę, nawet nie pamiętam Kingslandu, bo tak jak ci mówiłem na początku, byłem chory, nie wiem, tam chyba Kingsland 1-2 dni trwał. Coś takiego, Nie, ale tych walk na pewno nie było tam zbyt wiele. Także ten Kingsland nie był zbyt ciekawy. No, najlepsza zabawa była tak w sumie tak na tym pasie siódmym ci mówię. No te ralki były fajne, naprawdę. Tyle ralek, to pierwszy raz widziałem w ogóle taką ilość ralek naraz. Tak, to się świetnie oglądało. Ja się cieszyłem, że byłem. Ja nie widziałem tylko i wyłącznie tego pasa piątego, to znaczy tej strefy piątej u was, jak była walka. Oglądałem pasa siódemkę tyle, ile dałem radę, bo to oczywiście trwało dłużej. To w ogóle kilka dni ten pas jeszcze przechodził z jednych rąk do drugich. Mhm. I tam było widać tą siłę królestwa, gdzie oni naprawdę też tymi farmami dawali. Naprawdę, tam był bardzo fajny pokaz. Myślę, że też się trochę wystrzelali, no i czyli to, że i tak już nie ma sensu jakoś super walczyć w Kingslandzie, bo myślę, że Ziemia i to królestwo, o którym mówiłeś, które naprawdę było bardzo silne i super zrobiło show przy tym pasie siódemce, oni już po prostu wiedzieli, że i tak Kingsland będzie przegrany. Wydaje mi się, że to chyba 24 godziny, bo ja nawet live'a miałem właśnie z tego waszego Kingslandu i chyba po połowie dnia no już było widać, że to się skończy. Ja pamiętam, że tego live'a kończyłem wieczorem i mówiłem, no dobra, to już jest praktycznie wszystko jasne i na drugi dzień około chyba 12 Storm wysłał mi wiadomość, że no już Kingsland jest zamknięty praktycznie. No to możliwe, tak jak ci mówię, właśnie byłem chory i sam nawet dobrze nie pamiętam tego Kingslandu, bo przy 40 stopniach gorączki ciężko cokolwiek robić dobrze, więc wolałem odpuścić sobie i po prostu odpocząć. Oglądałem, co chłopaki robią, a nie brałem udziału. No, oczywiście. Także zdrowie wiadomo, że najważniejsze. Absolutnie polecam, to znaczy pochwalam, że tak powiem, nie ma co się jakoś zażynać. No właśnie, no to teraz super. Jak wszystko pójdzie dobrze, to będziecie mieli Zigurat po raz kolejny. Mhm. Piąta gwiazdka, znowu gratulacje, super. Dzięki. A jakie plany są dalsze? Bo na pewno teraz będziecie też grali w Arce Ozyrysa, gdzie podejrzewam, Mhm. że też stworzycie mocny zespół. I właśnie jestem ciekawy, jaki macie taki mniej więcej plan? Wiadomo, że to dużo zależy od tego, jak wam się ułożą rywale, ale Mhm. co chcielibyście osiągnąć właśnie w tej Lidze Ozyrysa, przepraszam? No wiesz co, no nie mamy za bardzo jakichś wygórowanych planów, na razie celujemy w top 32,
No i zobaczymy, co później będzie, no nie, bo to tak naprawdę nie wiemy, kogo nam dobierze w półfinale i tam w finale no i ciężko powiedzieć, no nie, trafimy na jakieś lepsze KD, da nam przekopę, a może trafimy na jakieś słabsze i wygramy i wiesz, no wszystko zależy tak naprawdę od szczęścia, tak jak mówisz, no bo wystarczy trafić raz na jakieś mocniejsze KD, które nas zmiażdży i się nasza zabawa skończy, no nie? Ale rozumiem, że teraz jak jesteście w dywizji, bo tam nie przeglądałem, w jakiej dywizji jesteście konkretnie, Mhm. to raczej powinniście sobie spokojnie chyba, poradzić, tak? Tak, tak, raczej bez problemów. Myślę, że bez problemów. Okej, a teraz jeszcze właśnie, jestem ciekawy, czy w związku z tym, że gracie Ligę Ozyrysa, to robicie sobie też przerwę od KVK? Czy od razu będziecie się rejestrować, jak tylko to się skończy? Czy jeszcze w ogóle nie wiadomo? Wiesz co, ja nawet nie myślałem o tym, może coś chłopacy rozmawiali na ten temat, ale nie wiem, niestety ci nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem, nie mam pojęcia. Okej, dobrze. No tak tylko pytam, bo, myślę, że to jest ciekawe, ale absolutnie rozumiem, jeżeli to jeszcze w ogóle nie jest rozstrzygnięte, bo to nie są nigdy proste decyzje. Ale właśnie jeszcze chwileczkę chciałem się zatrzymać na twoim królestwie 2658. Mhm. Niewątpliwie, choćbyście nie wiem jak od tego uciekali, to jest na ten moment najlepsze królestwo z dużą ilością Polaków. Niektórzy mówią polskie, wiadomo, że już też jesteście tacy trochę bardziej international, jako bardzo dobre królestwo też ściągacie Mhm. innych graczy, ale jednak jakiś tam bym powiedział trzon to są jednak gracze z Polski. Jakbyśmy tego nie nazywali, to myślę, że to nie jest takie ważne, ale jestem ciekawy, jak twoim zdaniem, z osoby, która jest w środku tego, i na czym twoim zdaniem na przykład polega sukces tego, że wam się udaje w 2658, bo królestw takich, gdzie zarządzali gdzieś tam Polacy, gdzie plany też były wielkie. Było całkiem sporo, a nikomu do tej pory teraz nawet wiesz, jakby nawet jutro 2658 się rozleciało i każdy stamtąd wyemigrował, to i tak już historycznie będziecie królestwem polskim, którego przez najbliższe 2 lata nikt nie dogoni, no bo 5 gwiazdek to nie jest nawet jakby się rejestrować co chwilę na KVK, to myślę, że byłoby ciężko gdzieś tam was dogonić, także to już jest taka historia, którą wam się udało gdzieś tam już napisać. Także Mhm. pytanie, jak myślisz, co jest jakimś takim czynnikiem, który powoduje, że akurat wam się udaje? Nie wiem, no trudno powiedzieć, ale wydaje mi się przede wszystkim, że gracze i ich podejście do królestwa, że mamy takich graczy, którzy bardzo grają mocno pod królestwo, nie tylko dla siebie, grają tylko pod królestwo i myślę, że to jest ten tak jakby nasz trochę sukces, bo gracz nie myśli tylko, nasi gracze nie myślą tylko o sobie, tylko myślą też, żeby co zrobić, żeby na przykład pomóc królestwu, żebyśmy mogli wygrać i naprawdę to fajnie działa. Mamy dosyć fajną społeczność na Discordzie, zawsze tam siedzimy, jakieś gry gramy i wydaje mi się, że to jest ten taki czynnik, że nie tylko nasze te jakby relacje kończą się na grze, tylko wiesz, że tam jeszcze gdzieś na Discordach, czy tam w inne gry pogramy, tam wiem, że grupki na Facebooku mają i tam znają się. No i chyba to jest ten czynnik taki, że raczej tutaj gracze grają tak, żeby sobie pograć dla znajomych i to jest, no i to jest tą podstawą tego. Okej, super. No właśnie, ale jestem ciekawy, a na przykład jeśli chodzi o leadership, myślisz, że to też ma znaczenie? Bo wiesz, no jesteś też w tym leadershipie, wiem, że to tak ciężko powiedzieć może, o sobie, ale moim zdaniem też duży profesjonalizm tego, co wy pokazujecie, bo tam macie w leadershipie osoby, które ogarniają świetnie tą grę, no Storm chociażby, którego tutaj u mnie na kanale też myślę nikomu nie trzeba, przedstawiać, to są takie osoby, że wydaje mi się, że łatwiej jest też, często się mówi, że gdzieś tam Polacy kombinują i tak dalej, no my mamy takie geny kombinowania w ogóle jakoś w sobie, ale wydaje mi się, że kiedy widzimy, że królestwo jest dobrze prowadzone, że wiesz, że są tam kotwice na rali, że to jest wszystko o coś i że to rzeczywiście działa, no to też jest łatwiej powiedzieć, ok, będę grał dla królestwa, bo widzę, że to królestwo tak jakby trochę też gra dla mnie, albo po prostu rzeczywiście, że jest prowadzone dobrze. Mm, mm, Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No wiesz, my się staramy jak najlepiej grać, no wiadomo, nie zawsze nam wychodzi, jakieś błędy popełniamy, no ale po prostu się staramy i w kolejnych KVK już nie staramy się nie popełniać tych samych błędów i myślę, że to też jest taki jeden z czynników, no nie, który nam pomaga w tym prowadzeniu tego królestwa, że staramy się nie powielać tych błędów ze wcześniejszych KVK. A teraz jeszcze dosyć często widzę, że przyjmujesz też mobilizację tak jakby na swoje miasto. No i jestem ciekawy,
czy wiesz ile razy, to znaczy może pewnie nie prowadzisz aż takich statystyk, ale jak często na przykład jest ta właśnie lalka na twoje miasto, czy to już w ogóle dla ciebie jest kolejny dzień w biurze i w ogóle się jakby nie emocjonujesz, kiedy to się dzieje, czy jednak te emocje cały czas gdzieś tam są? Wiesz co, ja lubię przyjmować lalki na miasto wbrew pozorom. Dla mnie to jest fajne, dla mnie to taka frajda trochę, że można się pobawić, że czujesz ten dreszczyk emocji, że no może akurat, nie wiem, uda się teraz, że spalą cię, coś ci więcej ubiją woja. Ja lubię po prostu tam radą TPK zrobić i przyjąć te lalki. Tak w tym KVK też udało mi się teleportować akurat pod pas 7 wroga i dostałem rally i to rally miał full reinforce i właśnie tam zrobiłem sobie dosyć sporo deadów na tej ralce, ale wiem, że przeciwnik też chyba około 1 000 000 woja sobie zabił. Ja mi wypełnił szpital i chyba też około 200 000 wojska ubił, więc to był chyba taki najgorszy raport, jaki zrobiłem, że taką dużą ilość wojska straciłem na ralce. A tak to przeważnie staram się tak, żeby nie wychodzić ponad szpital, no nie, tymi jednostkami, żeby tylko zapełnić szpital i tam bańkuję, czy tam, wiesz. Jasne, jasne, tak. To znaczy, no, wydaje mi się, że tutaj jak ty masz, wiesz, pełny tech, masz dobrego dowódcę na garnizon, masz też jednak sporo jednostek, tak, no to spokojnie jesteś w stanie, no ja tak często mówię, jeżeli masz dobry garnizon i masz te 100 milionów siły, to raczej spokojnie sobie przeżyjesz pierwsze rally. No tylko jest problem, jeżeli rywal by zaczął swarmować, tak, no to wtedy może być trochę problem, że się nie zdążymy wyleczyć. Ale o ile to jest tylko i wyłącznie mobilizacja, która idzie na twoje miasto, no to przy 100 milionach myślę, że spokojnie można sobie z tym poradzić. Mhm. Także coś, myślę, że to jest w miarę wszystko okej. Jakiego używasz garnizonu zwykle, kiedy właśnie atakują twoje miasto? Żyćka Hera obecnie. Ale staram się dążyć do YSS-a, żeby go skończyć i używać już YSS Hera. Mhm, YSS Hera, czyli rozumiem, że już YSS-a gdzieś tam zacząłeś, może też z tych Znowu. codziennych paczek? Mhm. Tak, tak. Okej, dobra, bo jeszcze tak chciałem właśnie wspomnieć o Lapu Lapu. Właśnie, czy próbowaliście w ogóle Lapu Lapu Jeszcze nie miałem okazji używać? używać. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Okej. To znaczy, no słyszałem, że nie jest to na pewno żadna meta, bo już byśmy o nim słyszeli dużo więcej. Także rozumiem, że też go gdzieś tam nie pracowałeś nad nim. Okej, jeszcze chciałem zapytać ciebie, jak to wygląda z twojej perspektywy właśnie walka w polu? No bo masz naprawdę świetny ekwipunek, świetnych dowódców, wymaksowaną technologię. Czy masz coś takiego, że czujesz, że te raporty są zawsze dobre, tak? Bo myślę, że wielu graczy jest takich, którzy właśnie kontra, takie bardzo mocne kontra jak twoje, często gdzieś tam obrywa i nie mają tej perspektywy, żeby zobaczyć jak to jest. Czy na przykład zdarza ci się też wyłapać bardzo słabe raporty, bo jak popatrzę tutaj na te twoje statystyki, to ogólnie wychodzisz tak jakby 200% normy, czyli na przykład jak miałeś uleczonych tam, nie wiem, 45 milionów, to zabitych Mhm. miałeś ponad 90 milionów. Mhm. Więc jak to się przekłada na twoje raporty? Wiesz co, wcześniejsze KVK, tak jak mówisz, że to 200% było gdzieś, ale ten KVK był naprawdę trudny dla mnie. I myślę, że dla każdego gracza naszego królestwa, no bo przeciwnik był solidny i mocny i te raporty na nich ciężko było uzyskać naprawdę jakieś dobre. Te raporty albo były po prostu na 0, 1:1 lub 2:1 to były, wydaje mi się, że maksymalnie. A wielu graczy takich właśnie ze słabszą technologią i gorszymi marszami po prostu te raporty miały na minusie, no nie? Bo przeciwnicy to naprawdę, wydaje mi się, że większość miała maksymalnego techa tam u nich, no i też marsze full złote. Wydaje mi się, że każdy z nich miał 5 minimum tych złotych marszy i te marsze naprawdę te bolały. Jak ci już dorwali, to już nie było sensu uciekać, lepiej było zostać i dać się dobić. Okej, jeszcze się chciałem zapytać, bo nie wiem, czy wiesz, ale ja teraz próbuję sobie z tymi atakami dystansowymi. Dla mnie to jest jakiś taki ciekawy temat. No jestem ciekawy, czy też myślałeś o tym przez jakiś moment, że może właśnie zainwestować sobie w wieżyczki i na przykład zamiast Trajana zrobić sobie marsz taki strzelający. Wiesz co, na main koncie nie myślałem o tym, ale w tym KVK właśnie wiedziałem, że przeciwnicy używali tych marszy dystansowych z farm.
I te farmy po prostu gdzieś tam dalej ustawiali, te farmy do nas strzelały i te raporty nie miały jakichś złych, biorąc pod uwagę, że to były farmy, więc myślę, że na farmie można by było spróbować właśnie jakiegoś dowódcę dystansowego zrobić i ustawić go gdzieś troszkę dalej za polem i strzelać do przeciwnika, jak się będzie zbliżał. Tak, tym bardziej, że możesz kontrolować sobie dwa konta spokojnie na dwóch urządzeniach. Ja tak często robię, kiedy gdzieś tam walczymy. No ale właśnie, to też zależy, to chyba jednak musiałoby być taka farma, w której masz przynajmniej te czwórki z tą technologią wymaksowaną, bo wydaje mi się, że w przeciwnym razie to nie będzie miało sensu. No właśnie, masz jeszcze jakieś inne konta na innych królestwach albo na 2, 6, 5, 8 takie mocne? Chodzi mi, że na przykład tam Nie, masz nie, te piątki albo te czwórki z taką technologią wymaksowaną. nie, ja się skupiam tylko na moim koncie i tyle. Okej, dobrze, także widzę, że tutaj tak to wygląda. Super, wielkie dzięki za to, że zgodziłeś się na tą rozmowę i w ogóle za wszystko, za te screeny. Myślę, że tutaj to jest też bardzo ciekawa perspektywa. Myślę, że też jeszcze nie raz się zobaczymy pośrednio albo bezpośrednio. A teraz jeszcze na koniec chciałem Cię zaprosić do takiej zabawy, którą nie powiem, nie wymyśliłem jej sam. Zobaczyłem ją Mhm. na od angielskiego youtubera, Plato, Mhm. z tego co pamiętam on się nazywa, ale bardzo mi się ta gra podoba. Polega to na tym, że jedna osoba wymyśla sobie jakiegokolwiek dowódcę w Rise of Kingdoms, a tych dowódców teraz mamy całkiem sporo, i druga osoba musi zadając 10 pytań domyślić się, o jakiego dowódcę chodzi. Więc zrobimy to w taki sposób, że teraz dam ci chwilkę czasu, żebyś wymyślił sobie jakiegokolwiek dowódcę w Rise of Kingdoms. Kiedy będziesz gotowy, to już mi powiesz, że jesteś gotowy, a ja będę zadawał pytania i zobaczymy, czy uda mi się, zadając tylko i wyłącznie 10 pytań, dojść do tego, jakiego dowódcę sobie wymyśliłeś. Ok? Okej. Dobra, no to jak będziesz gotowy, to daj znać, a ja będę strzelał. Tak, już mam, możesz zaczynać. Okej, no to pierwsze pytanie. Czy to jest dowódca kawalerii? Nie, Niestety nie. Czy to jest dowódca łuczników? nie, Czy to jest dowódca piechoty? tak, Tak, piechota, dobra, okej. No to już sobie mogę trochę zawęzić, piechota. Okej. Czy to jest dowódca, który ma talenty wszechstronności? tak, ma. Tak, okej, świetnie. To już gdzieś tam zawęża. Czy to jest dowódca, e, który jest używany do mobilizacji? Albo Nie, był raczej nie. kiedykolwiek używany? Nie? Nie pamiętam, żeby wcześniej było, ale raczej nie. Raczej nie. Okej, dobra. Okej. Czy to jest dowódca? Chwileczkę, nie. To nie, nic mi nie da to pytanie, jak sobie teraz przemyślałem. Ale dobra, czy ten dowódca ma brodę? Ma. Ma brodę, Jakąś tam okej. ma. Dobra, okej. Ech, czy ten dowódca zadaje obrażenia od rąbnięcia? Wiesz co, muszę sprawdzić. To jest smite damage, tak? W sumie to Nie. było głupie pytanie, bo w sumie to by mógł być tylko Liucze. Mogłem równie dobrze No tak, zapytać, czy to tak. jest Liucze, więc to nie jest Liucze. To nie jest Liucze, tak. Okej, dobrze, teraz to było chyba szóste pytanie. Dobra, muszę to wszystko pomyśleć. Czy to jest dowódca, który nie, w sumie jak ma wszechstronność, to raczej nie będzie w garnizonie. Okej, muszę wymyślić jakieś inne. O, czy to jest dowódca, który ma obrażenia obszarowe? Wiesz co, nawet nie wiem. Nie grałem tym dowódcą nigdy. Muszę sprawdzić umiejętności. Okej, ale może sobie sprawdzić, czy ma właśnie pojedyncze, czy obszarowe. Tak, ma, wiesz co, wachlarz taki jakby. Okej, czyli ma obrażenia obszarowe. Taki jak Etelflada, wiesz, taki wachlarz z przodu. Tak, no to się liczy, nie? To są obszarowe. Czy Mhm. to jest Leonidas? Tak. Ach, To jest dobrze, Leonidas, właśnie go nie mogłem znaleźć, mam go gdzieś na pierwszym levelu i tak jest, tak. Przy klikałem. tych, przy tych pytaniach powiem ci jest ciężko, bo często właśnie jak się odpowiada, to człowiek mimochodem gdzieś tam trochę odpowie, bo chce odpowiedzieć szczerze, tak? Czyli właśnie niekiedy, o, ta wódka ma, ale taką jakby nie taką długą i tak dalej, ale Wiesz co, ja myśl, nie wybiegłem z miasta, no nie? I zacząłem jakieś barbarzyńce bić, żeby to stestować, czy on ma jakieś obrażenia. mhm.
obszarowe i Tak, tak, właśnie. tak. Mamy też teraz jest fajnie, bo kiedyś tego nie było rzeczywiście wypisane, a teraz jak, zobaczysz sobie, to tam jest zasięg rażenia aktywnej umiejętności jest wpisany albo jeden cel, a jeżeli ma obszarowe, to jest zasięg rażenia i jest wpisane, że obszar. Także nie wiem, na jakiej ty łatce grasz, czy grasz na polskiej, czy na angielskiej? Właśnie teraz, jak o tym powiedziałeś, sprawdziłem i pisze rzeczywiście tam pod aktywną umiejętnością, że ma zasięg obrażeń obszarowych, tak. Tak, no to są takie rzeczy, które myślę, że zazwyczaj nie patrzymy, tak? No to znaczy ja na nie patrzę tylko dlatego, że wiadomo, robię odcinki, więc dla mnie to jest istotne, ale często nie patrzymy. Myślę, że tutaj też widać właśnie, że Rise of Kingdoms naprawdę tych dowódców już wypuściło całe mnóstwo i w ogóle, że można w taką grę zagrać. To jest fajne. Właśnie, jeszcze zapomniałem cię zapytać, czy jest coś takiego, co byś chciał na przykład zmienić w Rise of Kingdoms? Coś takiego, co cię jakoś specyficznie wkurza, i tak myślisz, kurczę, to by było dobrze zmienić, coś takiego, co właśnie jakbyś sam mógł, przez jeden dzień wziąć stery i jedną rzecz tutaj zmienić w roku, to co byś zmienił? Myślę, że bym wyrzucił formację. Wróciłbym grę do wcześniejszych lat, gdy nie było tych formacji. Okej, dobrze. A tak byś wyrzucił formację, żeby tych dystansowych też nie było, czy na przykład zostawiłbyś dystansowe tylko, a wszystkie inne byś wyrzucił? Nie no, to wszystkie, całkowicie bym to usunął po prostu. Okej. No myślę, że to jest coś, czego chyba nie mogą niestety zrobić, no bo to by ich kosztowało mnóstwo kasy. Musieliby wrócić za wszystkie paczki, które zostały No kupione, i ale między innymi dlatego taką rzecz, to właśnie między innymi to wybrałem dlatego, no nie? mhm. Okej, dobrze. No, myślę, że też wiele osób by się ucieszyło, bo rzeczywiście te formacje jak na razie to jest chyba jednak bardziej porażka niż sukces. To jest coś, co wiele razy o tym mówiłem, coś, co mogło być super, ale jak na razie cały czas nie jest super. Czy kiedykolwiek będzie, to chyba zobaczymy. No, na razie nie widać tego. Okej, wielkie dzięki jeszcze raz za tą rozmowę. Bardzo się cieszę, że nam przyszło w końcu porozmawiać, bo już próbowałem się z tobą umówić od dłuższego czasu. Cieszę się, że się w końcu udało. No i cóż, myślę, że mam nadzieję do usłyszenia i będziemy jeszcze gdzieś tam w tym Rise of Kingdoms widywać. Dzięki wielkie, cześć.